Czy masz tutaj garść takich osobistych porad dla osób, które są na etapie wychodzenia właśnie z korporacji czy z dużej firmy i chcą założyć własny biznes? Znajdź sobie wspólnika, ponieważ te początki będą po prostu ciężkie, więc musisz znaleźć sobie wspólnika, musisz znaleźć sobie osobę, która uzupełni te braki kompetencyjne. Na pewnych etapach rozwoju firmy będzie ogromny stres, prawdopodobnie taki, z którym jeszcze nie miałeś wcześniej styczności. I bądź przekonany, że tą cenę będziesz chciał zapłacić. W momencie, kiedy jesteś w pracy, to jesteś w pracy, tak? Jesteś szefem i tak dalej, natomiast kiedy wracasz do domu, no to nie jesteś szefem dla swojej żony, tylko jesteś jej mężem, jesteś partnerem, tak? Już odgrywasz zupełnie inną rolę. Jak zacznę jeszcze szefować żonie, no to będzie problem, tak? Powiedz, o której dzisiaj wstałeś? Dzisiaj wstałem około 15-20 po czwartej. Czyli kto rano wstaje, temu biznes daje? Z partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Jak to ująć w słowa? Teksty na stronę, slogany reklamowe. Ostoja copywritingu. Drodzy widzowie, wywiadownia gospodarcza, kolejny odcinek, a dzisiaj zaczynamy odcinek z nową energią, bo przychodzi do nas, czy przyszedł do nas gość znany i Wojtkowi, i mi, a wam jeszcze nieznany, czyli Grzegorz Antoszkiewicz z firmy Granton. Dzień dobry, witam panowie, dziękuję za zaproszenie, witam państwa. Cześć Grzegorz, miło Cię widzieć, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Wiesz co, ja zacznę chyba też od tego, że powiedzmy czym się zajmujesz, bo firma wasza zajmuje się m.in. fotowoltaiką i ja nie ukrywam, że mi ta fotowoltaika zaczęła w pewnym momencie i części naszym z widzów kojarzyć źle, dlatego że bardzo dużo ludzi dzwoni, a z kolei Ciebie znamy z tej strony, że Wy nie jesteście właśnie natrętni, raczej jesteście słynni z tego, że działacie głównie na poleceniach i z tych poleceń generują się Wam biznesy, więc nie musicie nachalnie dzwonić po ludziach i Was zazwyczaj się tak nie zostanie. Czy to prawda? Tak, to prawda, natomiast rzeczywiście jest tak jak mówisz, że fotowoltaika przede wszystkim kojarzy się z setkami czy setkami tysięcy nawet telefonów do wielu osób. My tak rzeczywiście nie robimy, my działamy na poleceniach, natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj fotowoltaika nie jest korem naszej działalności. Okay. Raczej skupiamy się tutaj na ogrzewaniu, na pompach ciepła, na termomodernizacji budynków jednorodzinnych i tych większych. Także skupiamy się na instalacjach wentylacyjnych i wchodzimy teraz w segment smart home, czyli inteligentnych budynków. Wow, to chyba akurat temat bardzo na czasie, co? Bo to Tak, bardzo to jest poszukiwany temat jest, bardzo nie? na czasie. Tak. Wydaje mi się, że na zachodzie i tej zachodniej części Europy to są bardziej rzeczy i w Stanach, z tego co mi wiadomo, to są to rzeczy bardzo takie, nie wiem, popularne, bym powiedział, a u nas, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej popularne, albo nie znam tej branży. Może nam coś powiesz więcej, bo to jest ciekawe. Jasne. Jeżeli chodzi o smart home, to wygląda to w ten sposób, że dotychczas to była taka nowinka techniczna. Teraz od roku, dwóch to jest element, który deweloperzy bardzo chętnie, nawet w okrojonym zakresie wprowadzają do swoich ofert. Natomiast coraz więcej osób zaczyna świadomie podchodzić do inteligentnego budynku, do systemu smart home, ponieważ są to systemy, które poza zarządzaniem również wpływają na obniżenie rachunków za energię elektryczną, za ogrzewanie. Także to jest element biznesu, który bardzo dobrze wpisuje się w odnawialne źródła energii. No to poczekaj, to jest tylko B2B, czyli biznes dla biznesu, to ma sens? Czy tu mówimy też o zwykłym Kowalskim, takim jak ja, który mógłby sobie taki inteligentny dom czy takie urządzenia mieć i to pozwoli mi zaoszczędzić rachunki? Patrząc na dzisiejsze ceny, no te oszczędności na pewno by się przydały niejednej osobie. To jest i dla klientów indywidualnych, i dla biznesu. I tak naprawdę im więcej zużywasz energii, czy to elektrycznej, czy energii do ogrzewania, tym większe oszczędności będą właśnie z zastosowania takiego systemu. To słuchajcie, może podzielmy sobie to, bo fajnie, że właśnie zdradziłeś. Ja chciałem, żeby trochę w takiej pigułce pokazać to, czym się zajmujecie, co robicie, no bo nie jesteś w firmie sam, jest zespół, jest wspólnik tak naprawdę.
więc wiem, że ta część taka wasza od strony takiej budowlanej jest bardzo mocno zagospodarowana, ale chciałbym sobie przejść od samego początku z Tomkiem, tak jak rozmawialiśmy, chcielibyśmy Cię poznać, bo jesteśmy po prostu Ciebie ciekawi i chcielibyśmy zacząć od takich właśnie typowych planów zawodowych i to wtedy, kiedy byłeś młodym chłopakiem, jakie one były, czy one się w ogóle spełniły i czy to jest miejsce, które sobie zawsze wymarzyłeś, no? To słuchajcie, te plany były bardzo różne, ponieważ jak miałem 8, 9, 10 lat, chciałem zostać bankierem. A już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że moja mama pracowała w banku, to był akurat czas, kiedy była denominacja i wiele osób przynosiło do banku, jak ja widziałem moją mamę w pracy, to wiele osób przynosiło po prostu pieniądze w torbach, w reklamówkach. I mój obraz pracowników banku, bankierów był taki, że to są ci, którzy zbierają pieniądze od wszystkich innych. Więc żeby zarabiać dużo pieniędzy, chciałem być bankierem. Później, ponieważ miałem jakiś tam epizod ze swoją karierą sportową, grałem w łódzkim klubie sportowym, mając kilkanaście lat, nawet z jakimiś tam niewielkimi sukcesami. A jaka to była dyscyplina? Piłka nożna. Tak. Super. Stwierdziłem, że zostanę piłkarzem i po szkole podstawowej chciałem iść do szkoły mistrzostwa sportowego, natomiast moi rodzice zmienili trochę moje plany, więc poszedłem do standardowej szkoły średniej. Jak poszedłem do szkoły średniej, to ponieważ ja zawsze byłem dobry z przedmiotów ścisłych, matematyka, fizyka, chemia, więc jakoś już zacząłem się ukierunkowywać właśnie w kierunkach takich inżynierskich, ścisłych, a dodatkowo jeszcze przez 3 lata z rzędu, będąc w szkole średniej, byłem przewodniczącym klasy, więc jakoś tamte zdolności miałem okazję liznąć, czym jest zarządzanie nawet w takim niewielkim wymiarze Super. ludźmi, więc bardzo mi się podobało. Z jednej strony właśnie ta część inżynierska, z drugiej strony ta część związana z zarządzaniem. I poszedłem na kierunek związany właśnie z elektrotechniką, czyli z branżą energetyczną. I później moja pierwsza praca to też była oczywiście związana z branżą teletechniczną, elektryczną. Po około roku czasu dostałem mały zespół, taki na budowie, który nadzorowałem. Później współuczestniczyłem już w milionowym kontrakcie, później już właściwie sam prowadziłem kolejny milionowy kontrakt. Później moje stanowiska też były związane z branżą inżynierską i zarządczą, na stanowisku menadżera, później dyrektora projektu, dyrektora operacyjnego, i teraz mam własny biznes też związany z branżą z jednej strony inżynierską, a z drugiej strony zarządczą, więc tak odpowiadając w skrócie, tak, te moje plany zawodowe się spełniły, ale dopiero w momencie, kiedy one już były wyklarowane, czyli nie te od najmłodszych lat, tylko już te jak miałem kilkanaście lat i te plany się Rodzicom można trochę zawdzięczać. No nie tylko trochę i nie tylko to. Tak, no to Ale super. zgodzisz się z taką obserwacją, że im wyższy poziom w budowlance, tym więcej problemów i komplikacji? Zdecydowanie się z tym zgodzę. Co do zasady jest tak, że na pewnym poziomie to już właściwie nie zajmujesz się stricte budowaniem, tylko koncentrujesz się na zarządzaniu ryzykiem. Wielowymiarowym, na etapie ofertowym, realizacyjnym, także BHP, także finansowym, więc to, co mówisz, Tomaszu, zdecydowanie tak. Wiesz co, ja mam też takie wrażenie, w ogóle branża budowlana, już nieraz o tym rozmawialiśmy i nie z jednym z przedsiębiorców, który w tej branży siedzi. Każdy mówi, że ta branża budowlana jednak wciąż w Polsce, ona oczywiście idzie do przodu i się rozwija, ale wciąż jest patologiczna. I czy ty ze swoich obserwacji, no bo wiem, że pracowałeś też w dużych podmiotach, w dużej korporacji. Nie wiem, czy chcesz ty się tym podzielić, czy nie, czy chcesz powiedzieć, jaka to marka, nie musisz, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby pokazać trochę też tą branżę od tego, jak ona postępuje latami. Czy ona się zmienia? Jak się standardy zmieniają. Dokładnie, Tak? czy się zmieniają, tak? Ja na przykład widzę BHP, że się zmienia, to z moich obserwacji. To właśnie chciałem o tym powiedzieć, ponieważ jak ja zaczynałem swoją przygodę, tak właściwie w 2011-2012 roku, jeżeli chodzi o ten sektor BHP, o tę część BHP, on był na dosyć niskim poziomie. Wystarczyło mieć kask, ewentualnie kamizelkę
i to było zachowanie większości standardów BHP. Natomiast to był też okres, kiedy powstawało porozumienie dla bezpieczeństwa, coraz więcej generalnych wykonawców dołączało do tego porozumienia. To porozumienie dla bezpieczeństwa to są tak naprawdę zasady, reguły, na podstawie których trzeba postępować, żeby ci ludzie, którzy bezpośrednio, ci pracownicy produkcyjni, którzy pracują na budowie, żeby codziennie wrócili bezpiecznie do domu. To przede wszystkim to jest właśnie edukacja ludzi, ponieważ jakby co z tego, że my gdzieś tam na górze sobie postanowimy, że nasza budowa będzie bezpieczna, jak ta informacja nie będzie z odpowiednią częstotliwością schodziła w dół. Okej, musi być jak w sporcie powtarzalna. Tak jest. Tak jest. Raz, że musi być powtarzana, dwa, że jest duża rotacja ludzi w branży budowlanej, także to ryzyko związane z BHP, ono cały czas powstaje, więc ono musi być na samym początku już bardzo dobrze zarządzone, musi być taki proces zarządzania tym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem pracy. Plus oczywiście kontrola tego, no i egzekwowanie. Niestety często sprowadza się to do wyrzucania pracowników z budowy. A jak mówisz, zaczynałeś w roku 2011-2012, to chyba był ten okres jeszcze budowania tam pod autostrady na euro. I czy te firmy, które się na tym wywaliły, to można było to jakoś, to ryzyko oszacować, czy zminimalizować? Czy wszystkie były zaskoczone jak jeden mąż? To znaczy, jeżeli chodzi o te autostrady, bo to są dwie rzeczy. W branży budowlanej co jakiś czas upadają nawet duzi gracze. I są co najmniej dwa powody, dla których oni upadają. Pierwszy jest taki, że podejmują się realizacji kontraktów o dużym prestiżu na niskiej marży. W okolicach zera, być może nawet niektórzy robią to poniżej marży, licząc na ewentualne roboty dodatkowe lub na odrobienie tego na prestiżu. Po prostu inwestują to jako marka. Natomiast też były takie sytuacje, że firmy nie były przygotowane do skali problemów, jakie mogą spotkać w Polsce podczas budowy autostrad. Tak jak mówiłem na samym początku, właśnie branża budowlana, szczególnie w dużych firmach, na wyższych stanowiskach, właściwie to nie jest już budowanie, tylko to jest zarządzanie ryzykiem. To fajnie, że o tym mówisz, że się dzielisz. Ja zauważam pewną powtarzalność u przedsiębiorców, których spotykamy w naszym programie, że dużą część łączy sport, często takie zaangażowanie już w młodym wieku, już mówisz o tym, że byłeś gospodarzem klasy, czyli już gdzieś tam dotykałeś takiej i przedsiębiorczości, i zarządzania. Bardzo fajne to jest. Cieszę się, że się dzielisz kwestiami swoich doświadczeń w branży budowlanej, w innych firmach, bo uważam, że tylko w ten sposób, a może nie tylko, no, mi się tak wydaje, że dzięki takiemu wejściu przez inne korporacje, przez inne firmy możemy złapać i standardy i nauczyć się od tego większego gracza jakichś takich podstaw czy fundamentalnych spraw, które prowadzą później nas do biznesu. No jeśli faktycznie jesteś zacięty i chcesz coś w życiu robić sam, bo masz po prostu taką wizję i chcesz być przedsiębiorcą, to myślę, że to jest dobra recepta. Zgodzisz się? Tak, zdecydowanie się zgodzę. To doświadczenie korporacyjne na pewno dało mi bardzo dużo, natomiast też nauczyło mnie pewnej pokory. Trzeba być ostrożnym w pewien sposób, ponieważ pracując w korporacji rzeczywiście zdobywasz duże doświadczenie, ale też masz ze sobą bardzo silną markę. Masz tak naprawdę nieskończony, w cudzysłowie oczywiście, ale nieskończony strumień pieniędzy. I oczywiście masz inne działy, które ci pomagają. Pracując w korporacji, będąc na bardzo wysokim stanowisku, kiedy masz jakiś problem finansowy, podatkowy, przekazujesz tą sprawę do odpowiedniego działu. Delegujesz, po dzwonisz do Małgosi, do Staszka, do kogokolwiek innego. On odpowiada na twoje pytania, pomaga ci, czasem nawet jest w stanie przejąć za ciebie fragment tej sprawy. I tak jest właściwie z każdym takim większym case'em. Prowadząc swoją firmę, no oczywiście, tak jak my zaczynaliśmy, mieliśmy biuro księgowe. To jest zdecydowanie za mało. Później dyrektor finansowy, to już jest zdecydowanie większa pomoc. Później kontroler finansowy, który pomaga ci połapać te wszystkie koszty, projekty, nawet z pewną predykcją tego, co się stanie. I to dopiero wytwarza się takie środowisko,
do którego jesteś trochę przyzwyczajony pracując w korporacji. Musisz to sobie wyhodować, tak zbudować. Musisz to wyhodować, też musisz przeznaczyć na to odpowiednią ilość pieniędzy, a startując z biznesem w ogóle nie byłeś na to przygotowany, bo stwierdziłeś, ja mam małą firmę, to są wszystko proste rzeczy, ja sobie tym spokojnie zarządzę. Okazało się bardzo szybko, że to nie jest prawda. Ale widzisz, ja uważam, że korporacja też jest fajna do pracy, nawet do emerytury, bo słyszę ludzi, że mogliby pracować do emerytury. I to ja sobie patrzę z tej strony, że no jednak przychodzisz, odbijasz kartę wchodząc, odbijasz kartę wychodząc, masz jakiś zakres zadań i cię nie ma. I często oczywiście pracując w korporacji, umówmy się, no ludzie często robią nadgodziny, pracują więcej, bo angażują się nawet jak w swój biznes. Ja mam również takie doświadczenia i jesteś oddany, ale jednak w tym swoim biznesie no, cieszę się, że znowu to powiedziałeś coś fajnego, bo absolutnie zapomina się o tym, często ludziom wydaje się, jak się jest w korporacji, szczególnie na wyższym stanowisku, to ci się wydaje, co to jest za problem założyć biznes. Wszędzie ciach, sobie poradzę. spółeczka, idziesz, zakładasz i działasz, a tu nagle się okazuje właśnie księgowość, podatki, urzędy skarbowe. Nie w masz ogóle, nazwy za sobą dużej. znaczy, marki niczego, tak? Nie masz niczego i tych zespołów, o których mówisz i zderzasz się z rzeczywistością, zderzasz się z klientami, którzy też bywają różni, zderzasz się z inwestycjami, które nie zawsze się spinają. Jestem ciekawy, czy ktoś u Ciebie w rodzinie, nie wiem, zainteresował cię tym biznesem, albo ktoś może jest przedsiębiorcą i Ty dlatego w to chciałeś iść. Skąd się to wzięło w ogóle? To może nie powiem, że dlatego, natomiast tak, jakby moi wujkowie, czy to bracia mojego taty, czy kuzyni mojej mamy, tak, prowadzą biznesy i to biznesy transportowe, biznesy budowlane też na dosyć szeroką skalę, bo między innymi dla Coca-Coli, część na przykład manufakturę budowała, także to są dosyć duże biznesy. No oprócz tego też moi rodzice przez kilkanaście lat prowadzili sklep meblowy i tak porównując, przynajmniej ja mam takie porównanie, porównując biznes do pracy w korporacji, to pracując w korporacji rzeczywiście jest trochę mniejszy stres, na przykład nie musisz się martwić o te pieniądze, natomiast nie jesteś w stanie zarobić tych pieniędzy tak rzeczywiście bardzo dużo. Kiedy masz swój biznes i go rozwijasz, no to w pewnym momencie, jeżeli ci się oczywiście powiedzie, jest tam ileś procent szans, że ci się powiedzie, ale jak ci się powiedzie, naprawdę możesz zarobić duże pieniądze. Oczywiście jest bardzo dużo stresu, bo są właśnie podatki, bo są różne takie rzeczy, na które nie do końca zawsze masz wpływ lub coś zaczęło kiełkować, jakiś problem, a ty go w odpowiednim czasie nie zaopiekowałeś. Wydaje się, że biznes może być trochę trudniejszy, to może trochę zmienię, czy przejdę w inną stronę. Powiedz, o której dzisiaj wstałeś? Dzisiaj wstałem około 15-20 po 4. Ja generalnie rano wstaję, ale chodzę też wcześniej dosyć spać, tak żeby około te 7,5-8 godzin właśnie przespać. Czyli kto rano wstaje, temu biznes daje? Pan Bóg tak, biznes to się okaże. Okay, i pytanie, czy pracując jeszcze na etacie, to też wstawałeś tak wcześnie, czy to jest rzecz po prostu, którą praca nad własną firmą wymusza? To już odpowiadam na to pytanie. Generalnie takie bardzo wczesne wstawanie to jest nawyk, który wyrobiłem sobie pracując jeszcze na etacie na budowie. A słuchajcie, robiłem to dlatego, że brakowało mi wiedzy takiej czysto technicznej i takiej wiedzy związanej z przepisami. Więc jak zaczynałem pracę od 6:30 czy od 7:00 na budowie, no to musiałem wstać odpowiednio wcześnie. To pracowałem 12, 14, 16 godzin. Musiałem wstać odpowiednio wcześnie, żeby chociaż godzinę poczytać czegoś, tak? Jakieś przepisy, normy, no żeby tak z dnia na dzień się po prostu kształcić. Teraz ta moja rutyna wygląda trochę inaczej, ponieważ to są medytacje, afirmacje, ale także też jest to na przykład ta rutyna związana z porannym czytaniem książek. Są raczej książki rozwojowe, biznesowe, to nie jest beletrystyka. Kurczę, super, no. No. Trochę to poranne wstawanie przypomina jednego z naszych gości, Fryderyka Karzełka, który też wstaje o świcie po okolicach 4:35 i chyba zaczyna dzień właśnie od czytania, od zastanawiania się też od strategii. Jak mówił Niega, to przynosi bardzo dobre rezultaty, wszystkim zaleca, no ale nie wszyscy są w stanie skusić też na taką opcję, nie? Czyli że wszyscy o tej wskazówce słyszą, ale nie każdy z nich korzysta. Słyszałem kiedyś, że dzielimy się na sowy
i na skowronki. I jak ktoś jest typem sowy, to zdecydowanie lepiej jest mu pracować właśnie wieczorem czy w nocy. I na przykład moja żona jest sową, ona może być niewyspana, natomiast jak pracuje wieczorem, to pracuje jej się doskonale. No, ja wręcz odwrotnie jestem właśnie skowronkiem, ja potrafię pracować rano, natomiast o godzinie już tak 19, 20, szczególnie jak wstałem między 4 a 5, to już jest taka... Prąd się Tak, rozłącza. to już mi się trochę kończą baterie, tak. Okej, a może chcesz powiedzieć też, jakimi zasadami się kierujesz w biznesie, o czym tak pamiętasz, czy może masz jakieś motto, które ci przyświeca na co dzień? To powiem wam, taka najważniejsza zasada, którą wyniosłem od jednego z generalnych wykonawców, to jest właśnie etyka. To jest etyka, uczciwość. Ja wiem, że tą etykę każdy może rozumieć w różny sposób, natomiast bardzo zależy nam na tym, żeby w naszej firmie ta etyka była gdzieś tam na pierwszym miejscu. Teraz jesteśmy na etapie takiego wstępnego tworzenia kodeksu etyki, no bo gdzieś zauważyliśmy, że nie ma przepisów, ale coś tam nie gra i na razie mówimy o tym, to tak się fajnie nazywa, polityka gościnności firmowej, czyli chodzi o to, że nasi podwykonawcy, dostawcy, żeby określić, do jakich wartości nasi pracownicy mogą przyjmować jakieś upominki i ewentualnie być zapraszani na jakieś wydarzenia, no bo nie do końca jest to w porządku, kiedy jeden z naszych dostawców na przykład zaprasza naszych pracowników na ogólnopolskie 3-dniowe wydarzenie z hotelem, z wyżywieniem. No nie jest to do końca to, czego byśmy chcieli. Co tak wakacje zagraniczne, to w branży budowlanej się ciągle jeszcze może zdarzać. Nie? To raczej w farmacji było takie, nie? Że takie były i filmy nawet nagrywane, gdzie wyjeżdżali albo lekarze, albo ktoś tam, nie wiem, czy to Vega kręcił, czy kto, ale były takie filmy. Chyba branża budowlana aż tak I myśląc o zepsuta nie była, wydaje mi się zawsze, nie? To znaczy w naszej firmie ze względu na rozmiar nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, natomiast pracując na etacie bardzo krótko po tym, jak zostałem menadżerem w jednej z firm, dostaliśmy zaproszenie właśnie 8-osobowe. Ja dostałem to zaproszenie, bardzo mi się to spodobało, no generalnie w Skanska też była taka księga etyki i poszedłem do swojego przełożonego, no bo jak masz wątpliwości, to idziesz do przełożonego. Zapytaj. Tak jest. No więc tak poszedłem do swojego przełożonego, on mi bardzo jasno i klarownie wytłumaczył, dlaczego nie jest możliwe skorzystanie z tego zaproszenia. Ale nie dlatego, że go nie wzięliście ze sobą. A był taki plan, żeby go wziąć. No widzisz, to może był ten case. Oczywiście ja sobie robię i żartuję, tak? Wiadomo, że nie o to chodzi. Ale to widzisz, to faktycznie pomaga. Czyli znowu widzisz kolejne... Jasna zasada i Tak. wiesz od razu, nie? Tak. No, Wyciągnięty generalnie wniosek. jak są jasne zasady, wtedy o wiele łatwiej się pracuje. Niż jak są jakieś niedopowiedzenia, a może powinieneś, a nie powinieneś. Jasne zasady zdecydowanie ułatwiają pracę. Wiesz co, no, ja się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo wielokrotnie to też słyszę, że wykształcenie w branży budowlanej, ja nie mówię o inżynierach, którzy stawiają cokolwiek innego, budują, żeby to stało, tak? Myślę o pracownikach takiego średniego może szczebla albo niższego. Czy to wykształcenie dla tych ludzi jest w jakiś sposób wymagane, potrzebne albo ma znaczenie twoim zdaniem na przestrzeni tych twoich doświadczeń i branży w korporacji i pracy w korporacji i branży i pracy u siebie? Tak, generalnie średni szczebel to może to nie jest zbyt popularne, co powiem, ale to jest ten najważniejszy szczebel w firmie budowlanej. Dlatego, że no oczywiście ten szczebel zarządczy jest istotny, ale działania branży średniej są i odczuwane tej mid-regular, tak? To jest to, co jest odczuwane i przez zarządzających i co ma bezpośredni wpływ na produkcję. Generalnie kluczem do sukcesu firmy budowlanej, instalacyjnej jest bardzo mocny środek, czyli właśnie ten średni szczebel. Dobrze, Okej, że czyli to trochę nagrywamy. taki niedoceniany, tak? Element, tak powiedziałeś. Może to być czasami niedoceniony element, ponieważ bardzo często przecenia się tych pracowników, oni są także istotni, ale zauważyłem, że przecenia się tych pracowników, którzy bezpośrednio te roboty wykonują i też przecenia się tych, którzy firmami zarządzają. Natomiast tak jak pokazuje doświadczenie, bardzo mocny średni szczebel to jest bardzo duży element sukcesu wykonawczego i całej takiej firmy. Czyli widzisz, znowu dochodzimy do tego, że obojętnie chyba jaka też branża, cały czas
szczególnie osoby zarządcze czy właściciele tych firm, muszą mieć faktycznie te oczy dookoła głowy, żeby spróbować utrzymać równowagę różnych szczebli, no bo umówmy się, no każdy z tych szczebli, zawsze wychodzę z założenia, że sami jesteśmy w stanie zrobić 100% czegoś. Każda kolejna osoba, która do nas dołącza, nawet jeśli ona da od siebie 10 czy 20%, razem robimy 120. No i tak dokładając każdy element, dzięki temu rośniemy i się rozwijamy. Więc cieszę się, że to nagrywamy, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, akurat nie mam jak zanotować, więc będę wracał, zrobimy z tego TikToka jakiegoś albo shorta, gdzie mówisz o tym średnim szczeblu, że to jest warte czasami niedoceniane albo niezauważane wręcz i przeceniane inne wartości. Myślę, że to jest fajne, tego jeszcze nie słyszałem, więc to też jest niezłe. Dlatego powiedziałeś, że to niepopularna teza. Lubimy takie. Nieoczywiste rzeczy. Także dzięki. Okej, czy masz tutaj garść takich osobistych porad dla osób, które są na etapie wychodzenia właśnie z korporacji czy z dużej firmy i chcą założyć własny biznes, a może im trochę oszczędzisz rozczarowań czy problemów? Czy może wolałbyś wrócić do korporacji i rzucić biznes w I rada cholerę? brzmi, nie zakładajcie. Tak, mam. To taka pierwsza rzecz, którą bym rzeczywiście polecił taką osobom, to jest taka, znajdź sobie wspólnika. Znajdź sobie wspólnika, ponieważ te początki będą po prostu ciężkie, więc musisz znaleźć sobie wspólnika, musisz znaleźć sobie osobę, która uzupełni twoje braki, te braki kompetencyjne, jednocześnie będzie wystarczająco zaangażowana, żeby pracować, umówmy się, to jest po kilkanaście godzin dziennie, szczególnie gdzieś na początku i to bez wynagrodzenia. Więc musisz pozyskać osobę, która będzie bardzo zaangażowana, będzie uzupełniała twoje braki kompetencyjne. Można to oczywiście zrobić poprzez pracownika, natomiast jest to bardzo ciężkie. Jeżeli znajdziesz dobrego wspólnika, na pewno będzie dużo łatwiej. To jest taka pierwsza rada. Taka druga rada to znajdź klientów, których będziesz chciał obsłużyć zaraz po otwarciu firmy i jak do nich dotrzeć. Zaplanuj sobie, co zrobisz, ile wydasz pieniędzy na reklamę i jaki powinien być z tego zwrot, żebyś mógł ocenić, czy ten twój ruch, to co zrobiłeś, rzeczywiście przyniosło pożądany efekt i czy warto kontynuować tę działalność, czy nie. Też taka rada mniej więcej po środku jest taka, zastanów się, czy odchodzisz z etatu i od razu zakładasz biznes, czy robisz te ruchy próbne, jeszcze pracując na etacie. I łączysz to po prostu. Tak, i po prostu to łączysz. I mam taką jeszcze jedną radę, która też może być kontrowersyjna i różnie postrzegana. Generalnie ustal cenę, jaką chcesz zapłacić za ten sukces, za to, że ci się powiedzie, bo to oczywiście będzie ogromna satysfakcja, to jest ogromna satysfakcja, natomiast ta cena na pewno powinna mieć w moim odczuciu dwa składniki. Po pierwsze to jest czas, to jest te kilkanaście godzin, to jest 300-400 godzin tygodniowo, gdzieś tam na początku. Jak coś się zacznie dziać w firmie, to tak samo są podobne ilości. I ten drugi składnik to jest stres. Musisz Ten być koszt przygotowany na to. emocjonalny. Tak, musisz być przygotowany na to, że przechodząc z etatu do własnej firmy może się wydarzyć wiele rzeczy, których nie udało ci się jeszcze zaplanować. To na pewno na pewnych etapach rozwoju firmy będzie ogromny stres. Prawdopodobnie taki, z którym jeszcze nie miałeś wcześniej styczności. Więc musisz być na to przygotowany, przygotuj się do tego, że ten stres się pojawi. To są różne metody, żeby sobie z tym stresem radzić. To są medytacje, ćwiczenia fizyczne, wiele różnych rzeczy. Przygotuj się na to, bo on będzie. I bądź przekonany, że tą cenę będziesz chciał zapłacić. To jest bardzo ciekawy wątek. Mega fajny. Mega Zajmiemy tym. No? Tak, mega fajny, wiesz co, absolutnie się z tym zgadzam, dlatego że nikt, kto zaczyna biznes i wcześniej go nie prowadził, a nawet jeśli miał jakieś historie zasłyszane, czy dobre wzorce gdzieś tam w domu, nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, z czym się Tego zetknie. obciążenia właśnie. Nie, nie jest. I to, o czym mówisz, uważam, że jest bezcenne, dlatego że to mnie urzekło. Po pierwsze, notowanie, twoja druga rada, notowanie, czy właśnie rozpisanie sobie tego, w którym jesteś miejscu, czego chcesz, na co liczysz, żebyś mógł się po prostu spisać i faktycznie uwiarygodnić twój pomysł.
ale sam fakt wyładowywania tych emocji, powiem Ci, że ludzie nad tym z tego sobie sprawy nie zdają, ale uważam, że ten wysiłek fizyczny, już zaprogramowany na początku, kiedy Ty wchodzisz w ten biznes i nauka wyładowania się po prostu, jest totalnie bezcenna, dlatego że ona za każdym razem, tym bardziej jeśli ma się rodzinę, albo partnera czy partnerkę, zawsze przekłada się to na te osoby najbliższe i powiem Ci, ja mam takie doświadczenia i takie spostrzeżenia, że osoby, z którymi się żyje, pomimo tego, że one nawet jeśli nie prowadzą swojej działalności, to nawet jest jeszcze chyba ważniejsze. Jeśli one nie prowadzą swojej działalności, tylko są na etacie, a Ty idziesz w biznes, to te osoby na będzie początku, zgrzyt. tak, ale one na początku są razem z Tobą, kibicują, cieszą się i tak dalej i to jest normalne, a później z racji tego, że widzą, że to nie przynosi efektów, które Ty sobie wyobrażałeś, bo rozmawialiście o tym, to zaczyna się taki problem, że te osoby przestają wierzyć w powodzenie tego i Ty sam przestajesz wierzyć w powodzenie tego w ogóle przedsięwzięcia. Pracujesz więcej, a I nagle się znosisz okazuje, mniej. że masz, ja tak uważam, że nagle się może okazać, że wewnętrznie czujesz 3 przeciwników. Czyli osoby, które chcą dla ciebie dobrze, tylko one po prostu same się stresują, bo już nie są w twoim położeniu. No i to, o czym mówisz, żeby się wyładowywać, oczyścić głowę po prostu, złapać oddech. Dobra, idę. Ale przy okazji mierzyć, czyli ta twoja druga rada, czyli cały czas weryfikować to, czego chcę. Jednak większość osób tego nie robi, moim zdaniem, wiesz? Też mam takie doświadczenia, też gdzieś tam jacyś znajomi zaczynali biznesy, nawet niewielkie, no i się okazywało, że prowadzą biznes, cały czas idą w jednym kierunku, ten biznes nie przynosi spodziewanych efektów, no ale ciężko powiedzieć, jakie były spodziewane efekty, bo nie było żadnych mierników. Szczególnie na początku to jest bardzo istotne, no bo jeżeli chcemy się zająć jakimś biznesem, on ma być dochodowy, a widzimy, że nie potrafimy znaleźć klientów, nie potrafimy ułożyć odpowiednio procesu, który by nam zapewnił realizację naszych zadań, czyli po prostu nie potrafimy zarabiać pieniędzy już na samym początku i nie mamy na to pomysłu, no to może trzeba się zastanowić, czy coś zmienić w tym biznesie, ale na pewno trzeba jakieś wskaźniki sukcesu sobie określić. Albo co najmniej wziąć wspólnika właśnie, który w te klocki jest lepszy. To jeżeli chodzi o tego wspólnika, to co myślę, to jest w ogóle bardzo ważne i to też nawiązując, Wojtku, do tego, co ty powiedziałeś. Często jest tak, że twoja żona, twoja partnerka, twój partner nie są w stanie zrozumieć Nie są. tego, co się dzieje w twoim biznesie, co się dzieje w twojej głowie, jakie ty masz problemy. Też ciężko może być z nimi porozmawiać o tych problemach, no bo tak jak na przykład w przypadku mojej żony, ona też pracuje w branży budowlanej, też jest mocno zaangażowana w realizację swoich projektów, no i my oczywiście rozmawiamy w domu, natomiast no to nie jest tak, że poświęcamy sobie po ileś tam godzin na pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów. Więc tak jak ja mam wspólnika i mogę z nim o wszystkim porozmawiać, jednocześnie też jest tak, że on ma trochę inne talenty niż ja, więc się fajnie uzupełniamy, ma trochę inny charakter, więc ma inny punkt widzenia na Genialne. pewne sprawy i to jest po prostu bezcenne, bo coś, co wydaje w moim mniemaniu powinno wyglądać tak, on myśli o tym trochę inaczej i rzuca na to zupełnie inny punkt widzenia i wtedy się zastanowimy. Tu mamy takie podejście, tutaj mamy takie podejście i możemy wypracować rzeczywiście to prawidłowe. Wiesz co, super, że też powiedziałeś, że widzisz, w domu o tym biznesie rozmawiacie, ale rozmawiacie w takich formach, wydaje mi się, ograniczonych i to nie dlatego, że człowiek się nie chce podzielić, tylko z jednej strony to jest bardzo duża wartość dodana, bo nie przynosisz tych problemów do domu, tylko rozmawiasz sobie o rzeczach, które warto rozmawiać, czyli rozdzielasz to, czyli ciężki kaliber często można zostawić w firmie, bo to często ja zauważyłem, że jest tak, że pomimo tego, że ty zostawisz ten problem z kimś, kto nie prowadzi biznesu i ty się, wiesz, wygadasz i poukładasz sobie dzięki tej rozmowie, jakiś proces sobie stworzysz w głowie, to ta osoba zostaje z problemem, ty masz problem zazwyczaj rozwiązany i później się zastanawiasz, ty, ale o co chodzi? Z czym ty się tak gnieciesz? Przecież tu nie ma żadnego problemu, to jest codzienność. No i właśnie, dochodzimy do tego, że... Jutro będzie nowy problem. No do właśnie. wykonania. I my, z racji tego, jak prowadzisz ten biznes, to dla ciebie nie przytłacza cię ilość problemów, z którymi się zderzasz każdego dnia, bo one są. Trzeba to jasno powiedzieć. Ale ludzie, którzy siedzą na etacie, to nie jest nic złego. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, że ja uważam, że etat jest zły, a prowadzenie biznesu jest super. Nie, uważam, że
Ktoś, kto czuje, że chce prowadzić biznes, jest gotowy dźwignąć różne rzeczy, niech sobie robi to, ale uważam, że na etacie też trzeba dźwigać różne ciężkie rzeczy i tutaj czasami nie ma karty jakiejś takiej, wiesz, lightowej bym powiedział, tak? Więc fajnie, że się też tym dzielisz od tej strony. Total Witkowicz, Polak, który wprowadził 2 firmy na Nasdaq, powiedział, że prowadzenie małej firmy jest tak samo trudne albo trudniejsze niż prowadzenie dużej, szczególnie na początku. No, Że jest tyle samo wyzwań w ogóle i równań i matematycznych, i z psychologii, i z zarządzania. I nie ma komu tego delegować. No i przede wszystkim właśnie jest to, co mówisz i to, co powiedziałeś, Grzegorz, na początku, że jak jesteś w dużej firmie, no to masz zespoły ludzi, którzy zajmują się poszczególnym etapem biznesu i ty to po prostu oddajesz komuś, kto jest kogoś problem, a w swojej firmie z każdej strony masz problem, bo to ty go musisz rozwiązać po prostu, nie? Szczególnie na początku jest, dokładnie tak jest, jak tutaj koledzy mówicie. A jeszcze, Wojtku, wrócę do tego, o czym ty mówisz, o czym rozmawialiśmy, że masz jakiś problem, wracasz do domu z tym problemem, jak go przekażesz, no to zostawisz go komuś, kto też nie jest przygotowany na ten problem. Dokładnie. I zdecydowanie tak jest. To też jest tak, że no, ja generalnie dużo pracuję i nie chcę powiedzieć, że to jest absolutnie konieczne i że praca po kilkanaście godzin dziennie jest wymagana, natomiast ja pracuję dużo, ale ktoś kiedyś mi powiedział, żeby spróbować wcielać się w rolę, czyli w momencie, kiedy jesteś w pracy, to jesteś w pracy, tak, jesteś szefem i tak dalej, natomiast kiedy wracasz do domu, no to nie jesteś szefem dla swojej żony, tylko jesteś jej mężem, jesteś partnerem, tak, już odgrywasz zupełnie inną rolę. Staram się tak właśnie działać i to jeszcze za czasów, kiedy pracowałem na etacie. Tam też długo pracowałem, żeby wracając do domu, no żebym nie był przypadkiem szefem, no bo nie dość, że wróciłem do domu zamiast o godzinie 17, 18, wróciłem o 21, jak zacznę jeszcze szefować żonie, no to będzie Zmiotą cię problem, pogoni. Tym bardziej, że rano o 5:30 też już mnie nie ma w domu. Tak, a czasem nawet wcześniej, Właśnie. wcześniej było, tak, zgadza się. No czyli widzisz, podział tych rzeczy jest bardzo... To tak, no właśnie z perspektywy domownika, to też jest właśnie tak, że to może generować konflikty. Tak, nie? ale myślę, że nawet Marcin Wąsik by przybił piątkę Grzegorzowi, jak Dlaczego? powiedział o żonie, że właśnie, wiesz, że to trzeba rozdzielić i tak dalej. Jeden z naszych gości, myślę, żeby powiedział, że ty jesteś na wysokim poziomie sobie No, też jest z podzielenia branży tych rzeczy, budowlanej nie? To właśnie. też jest z branży budowlanej faktycznie i też tutaj się z nami Że dzieli. po wyjściu z pracy Stara się tą pracę zostawić i podzielić to tak jak ty mówisz. I widzisz, różne osoby, a często dochodzą do tego samego celu trochę innymi ścieżkami, ale efekt jest ten sam, nie? No generalnie jest tak, że duża ilość problemów, duża ilość wyzwań sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad sobą, że skupiamy się na własnym rozwoju i myślę, że to tak każdy do tego dochodzi w jakiś tam sposób. Słucha różnych książek, Okej, czy to- tam to audiobooków ruszyłeś fajny- rozwojowych. to czy ruszyłeś fajny networking temat. w ogóle. Tak. Bo to właśnie, bo to mnie akurat ciekawi. A skąd się u ciebie bierze, nie wiem, czy się nad tym zastanawiałeś, ale mnie to teraz tak rzuciło, że skąd się u ciebie to wzięło, że interesujesz się, nie wiem, czymkolwiek, że chcesz słuchać podcastu, że nie czytasz książki jakiegoś harlekinu, tylko czytasz książkę rozwojową. No skąd się to bierze u ciebie? Dlaczego tak? Ja wam powiem, jaka była w ogóle geneza No. tego wszystkiego. Generalnie ta geneza była taka, że po roku pracy w mojej pierwszej firmie, ledwo co skończyłem studia, ledwo co oddaliśmy pracę magisterską, byłem współprowadzącym no, już milionowego projektu. Niestety mój szef, czyli kierownik, który powinien prowadzić ten projekt, był jeszcze zaangażowany bardzo mocno w inny projekt. Czyli ja tak naprawdę niemalże sam przez większość tygodni, większość miesięcy zajmowałem się projektem, który był dużo powyżej moich kompetencji. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, on był dużo powyżej moich kompetencji. Natomiast dzięki temu, że byłem tam sam, zauważyłem, że mam mnóstwo problemów, z którymi sobie nie radzę, no i miałem 2 wyjścia. Albo odejść z pracy, albo powiedzieć, że sobie nie radzę i w ogóle przenieście mnie, zabierzcie mnie stąd, albo poszukać jakiegoś rozwiązania. I stwierdziłem wtedy, że jak uda mi się znaleźć jakieś rozwiązanie, jak przejdę przez taki wielki projekt, który teraz wydaje mi się niezbyt dużym wyzwaniem, to w ogóle będę mega gościem. Więc zacząłem szukać właśnie pomocy w audiobookach, ponieważ do tego czasu, czyli do 20
5-6 roku życia przeczytałem w życiu mniej niż tyle książek i głównie były to lektury. A tak naprawdę zacząłem od słuchania audiobooków w wieku tam 25-26 lat, później doszły do tego e-booki, później książki. Bardzo duże one mi dały, na pewno są jednym z elementów, które sprawiły później taki szybki awans, awans, rozwój zdecydowanie. Czyli jednak polecasz, jeśli nawet nie czytanie, to słuchanie, bo ja też uważam, że można się wiele z doświadczeń ludzi nauczyć z takich opowieści. No te książki uważam, że też robią robotę, ale no nie każdy ma chęci czytania, nie każdy lubi. No. Podobną metodę stosował ceniony przeze mnie znany doradca podatkowy Sławomir Mencen, który jak skalował firmę tam z 3-5 osób do 200, to się okazało, że co kilka osób wzrostu to są coraz większe problemy. No i ponieważ nie miał w otoczeniu najbliższym osób, które tak szybko skalują, no to się ratował książkami, dzięki temu to w miarę płynnie szło, więc też się właśnie tą metodą podpierał. Tak obserwowałem sobie, jak rośnie, więc cały czas jestem pod wrażeniem i jak bardzo się można rozwinąć właśnie dzięki książkom, audiobookom i tej wiedzy, którą już ktoś spisał. Podzielę się też z Wami takim moim przemyśleniem i doświadczeniem. Audiobooki są generalnie świetne, ponieważ dostarczają informacji, natomiast samo czytanie książek, przynajmniej ja tak mam, czytanie książki jeszcze dodatkowo poza informacją jest wzbogacone taką autorefleksją. Nie wiem, czy to jest jakiś kontakt umysłu, że to w ten sposób działa. Człowiek próbuje sobie to wyobrazić, w ogóle wejść w buty tej książki, nie? Tak, więc wolę czytać książki i mam taką rutynę. To nie znaczy oczywiście, że nie słucham audiobooków, bo chociażby rozwijając firmę też bardzo dużo i też długo jeżdżąc samochodem słuchałem różnych audiobooków, ale jednak czytanie to jest coś takiego, co wytwarza jeszcze taką dodatkową energię w naszym umyśle, taka refleksja. Uważam, że to jest świetne. Okay, Podpowiem ci, że wywiadowni na pewno słuchałeś. Też jesteśmy dostępni jako podcast. Jesteśmy. Jasne. Zapraszamy do subskrypcji przy okazji, kochani, więc to tak... A może powstrzymać. powiesz, które właśnie z książek biznesowych szczególnie lubisz albo szczególnie chętnie pomogły ci albo do nich wracasz? Jeśli w ogóle masz jakąś taką ulubioną, To słuchajcie, to jest na pewno Manager 80-20, Tony Ksiech, to jest na pewno Ray Dalio o rozwijaniu miliardowego biznesu, to jest na pewno autobiografia czy biografia po prostu Elona Muska. To są na pewno takie książki, z których w jakiś sposób też czerpałem inspirację rozwijając swoją firmę. Też my rozwijając swoją firmę mieliśmy właśnie takie założenie, że to będzie turkusowa organizacja. Nie wiem, czy mam tłumaczyć, czym jest turkusowa organizacja? Czy... No możesz naszym widzom wyjaśnić krótko. Więc generalnie turkusowa organizacja to jest taka organizacja, w której jest co do zasady bardzo spłaszczona struktura zarządcza i tak naprawdę można pracować tak jak chcesz, tak jak lubisz, pod warunkiem, że to jest zgodne z wartościami i z celami firmy. Czyli bardzo duży poziom zaufania. Tak, bardzo duży poziom Dużo zaufania. wolności, autonomii. Tak jest, dużo wolności, dużo autonomii przy stosunkowo niskim poziomie kontroli i poziomie nadzoru. No i generalnie to jest taki klucz do budowania naprawdę takich wspaniałych organizacji. Powiem Wam z doświadczenia, już teraz kilkuletniego, to jest niesamowicie trudne, bo to wymaga ogromnej otwartości, zrozumienia także wszystkich, natomiast cały czas mamy taki cel, żeby nasza firma, żeby Granton było taką turkusową organizacją pod kątem zarządczym oczywiście. To trochę wywiadownia też jest taką w mniejszej skali organizacją turkusową, nie? Można tak powiedzieć, no. I Jest tak dużo... kręci się w sumie przede wszystkim dzięki gościom, dzięki na pewno widzom i zespół też zespół zebrał się zupełnie też, flow było naturalne. Słuchaj, a jakbyś tak podsumował swoje dotychczasowe doświadczenie i biznesowe jako przedsiębiorcy i osoby pracującej na etacie, czy są jakieś takie elementy albo etapy, czy czas, w którym się znalazłeś, może nie jeden raz, z którego jesteś nadzwyczaj dumny albo dał ci takiego kopa po prostu pójścia do przodu, z czego jesteś najbardziej zadowolony?
No to takich elementów na pewno jest kilka. Pierwszy to jest ten, o którym mówiłem właśnie, czyli że jednak się nie poddałem i szukałem rozwiązania problemu podczas tak naprawdę mojej pierwszej poważnej realizacji. Wydaje mi się, że to było coś, co też było takim game changerem na mojej ścieżce sukcesu, bo później już po prostu zobaczyłem, co trzeba robić i co można zrobić, kiedy pojawia się problem. Czyli tak jakby w pewien sposób nauczyłem się rozwiązywać problemy i to na pewno z tego jestem dumny. Później taka kolejna rzecz, chyba z której jestem najbardziej dumny, to w jednej z korporacji przejąłem projekt, wielomilionowy projekt, który był zagrożony karami na poziomie ponad 90 milionów złotych. Wow. Niezła odpowiedzialność, no. Tak, więc to było, oczywiście wiadomo, to był duży projekt, więc te 90 milionów miało tam trochę mniejsze znaczenie, ale to i tak jest bardzo dużo pieniędzy, nawet dla firmy, która ma miliardowe obroty i tak naprawdę mojemu zespołowi udało się wyprowadzić ten projekt w ciągu niespełna roku do zera, czyli anulowanie wszystkich kar. Oczywiście to było mnóstwo ludzi, mnóstwo współpracowników, ale udało się to zrobić, więc tutaj jestem dumny i ze swojego zespołu, no i też częściowo z siebie. No i na pewno jestem dumny z tego, co udało nam się zrobić w firmie Granton, czyli no budując od zera, bez żadnych środków zewnętrznych, finansowych, bez żadnych kredytów, poza leasingami na samochody, no udało nam się osiągnąć przychód kilkunastomilionowy na 2 spółkach, także jest to jakiś tam sukces. No właśnie, wspominałeś kiedyś, że chyba w ogóle taki dystans do kredytów to jest jedną z waszych zasad, że się staracie nie kredytować. Takie mamy na dzisiaj podejście, że staramy się nie kredytować, no po prostu się nie kredytujemy, dopóki nie stwierdzimy, że rzeczywiście mamy stabilne biznesy, to raczej się wolimy rozwijać wolniej, ale właśnie tak organicznie. Okej, a powiedz jeszcze z twoich doświadczeń właśnie, bo opowiedziałeś w kontekście autostrad o tych 2 błędach. To czy takie jechanie na marży 0%, żeby tak sobie dobić reklamowo, to jest dobry pomysł? Czy rekomendujesz komuś, kto właśnie biznes prowadzi, żeby podjął się właśnie zlecenia z marżą 0% albo ujemną? Według mnie to zależy od kilku rzeczy. To zależy od strategii, od zapasu gotówki, jaki masz, no i od tego, czy rzeczywiście w ramach tej strategii jest jedna z taktyk, która mówi tak, jak zrobimy ten projekt nawet na zero i nam się uda, na jakimś tam określonym ryzyku, to jesteśmy w stanie albo zbudować markę do takich rozmiarów, że inne projekty będą wpadały do nas niemalże automatycznie, albo już wiemy, że na podstawie realizacji tego kontraktu możemy przejść do takiego czy takiego konkretnego klienta. Więc według mnie strategia i zapas gotówki, jaki możemy na to poświęcić. Czyli ściśle zaprojektowane kroki. Jeśli tak, to z jakich powodów? Tak jest, zdecydowanie tak. Czasami- Więc nie mam takiej jednoznacznej rekomendacji, że to jest zły ruch albo to jest dobry ruch, bo to wszystko Zależy od parametrów. Tak. No i zależy od wielkości biznesu, wiesz, bo jeśli jesteś faktycznie korporacją, to często one są zmuszone, wydaje mi się, wziąć taki kontrakt nawet na minusowej może albo zerowej marży, wiedzą, że jak sobie to policzą, to nic nie wyjdzie, ale utrzymanie kilkudziesięciu czy setek osób jest po prostu tak kosztowne, że niewzięcie tego kontraktu spowoduje jeszcze wyższe straty. No, I często... duży no, biznes to duże koszty stałe. Dokładnie, więc czasami są, Tak jest. czy im się to podoba, czy nie, a pewnie się nie podoba, bo wiadomo, że każdy chciałby zarobić, to są po prostu pewnie czasami zmuszeni do wzięcia takiego kontraktu i robienia za darmo. Można Może tak powiedzieć, być? no. Może tak być, natomiast no, jeżeli robimy kontrakt za darmo, no to są też pewne ryzyka, bo to jest trochę co innego, jeżeli mamy na przykład ryzyk na poziomie 10% i bierzemy kontrakt na zero, czyli tak naprawdę wiemy, że on może być tylko stratny, a też to trochę inaczej wygląda, kiedy mamy marżę na poziomie 5%, ryzyka na poziomie też 10%, no ale już wiemy, że przy odpowiednim zarządzaniu tych ryzyk połowa z nich, załóżmy, zostanie zmitygowana i wtedy jesteśmy na zerze, więc to oczywiście to, co mówisz, ma jak najbardziej sens, natomiast to wymaga głębszych przemyśleń, analiz, no i też tak naprawdę non-stop skupienia się na zarządzaniu każdym ryzykiem w każdym obszarze. To też na pewno w takim kontrakcie będą wyższe koszty
związane z zarządzaniem takim projektem, no bo tutaj ten margines na ryzyka jest dużo mniejszy. I tu już się takie szachy zaczynają. No, myślę, że Tak tak, jest. bo wydaje mi się, że w ogóle budowlanka ma to do siebie, że raczej mało prawdopodobne jest, że ten kontrakt wyjdzie tak, jak sobie go zaplanowaliśmy pierwotnie. Myślę, że ten plan się zmienia za każdym razem, czasami bardzo dynamicznie, chociażby COVID, umówmy się, uderzył większość firm i żadna branża nie była na to przygotowana, ale ogólnie budowlanka uważam, że chyba raczej mało prawdopodobne, żeby się Budowlanka to i zmieni, e-commerce chyba. żeby się to nie zmieniło po prostu od zakładanego pierwotnego planu, więc te wartości jakieś marginalne takie musimy sobie założyć po prostu dla bezpieczeństwa przetrwania biznesu, nie? Tak, to jest właśnie to ryzyko. To jest właśnie to ryzyko, o którym mówię, no bo co do zasady tam w zależności od tego, jakie to są badania, projekty w branży budowlanej są opóźnione od 80 do 90 kilku procent. No i rzeczywiście tak jest. A każde opóźnienie, jeżeli nie jest dobrze udokumentowane i nie wynika z winy kogo innego niż wykonawcy, no wiąże się z kosztami. Jeżeli to jest opóźnienie, które wynika nie z winy wykonawcy, no to może być nawet szansą. Tylko to jest kwestia właśnie to, o czym mówię, czyli zarządzania tymi wszystkimi. Okej. To reżyser Clint Eastwood z automatu kalkuluje, że będzie miał dwukrotne opóźnienie. I chyba jako jeden z nielicznych w ogóle w branży i dzięki temu zawsze jest przed czasem. Jest to jakieś podejście zdecydowanie. Niestety w branży budowlanej często jest tak, że te ramy czasowe i długość, okres wykonania kontraktu są ustalone z góry. I to jest jeden element, a drugi element też jest taki, że no jeżeli mówimy tutaj w szczególności o przetargach publicznych, ale także o przetargach prywatnych, jeżeli mamy nawet 36 miesięcy na realizację takiego kontraktu, mówimy o kontraktach, gdzie koszty miesięczne ogólne idą w idą w miliony, idą nawet w kilkanaście milionów złotych. Skrócenie takiego kontraktu o 2, 4, 6 miesięcy daje nam już taką wyraźną przewagę konkurencyjną lub może dawać taką przewagę. Oczywiście to skrócenie musi być w bardzo dobry sposób udokumentowane, trzeba mieć po prostu na to plan. Okej. I kar umowny to cały czas jest jednak standard, nie? W budowlance. Tak, zdecydowanie tak. No musi być jakiś bat, żeby to na koniec wyszło, nie? Żeby ten beton stwardniał i był w odpowiednim momencie. Słuchaj, wiesz co, jeszcze chciałbym na koniec poprosić Cię, no bo u Was te rekomendacje biznesowe wynikają z tego, że zrobiliście dobrą robotę i dzięki temu ktoś poleca was dalej. Powiedz mi, w jaki sposób możecie pomóc i komu możecie pomóc, kto jest dla Was ewentualnie partnerem do biznesu, gdzie można was wsadzić, czy ktoś, kto ogląda, gdzie może się pojawić, bo być może jest ktoś, z kim będziecie mogli się w jakiś sposób połączyć albo coś razem zrobić, myślę o projektach. Jasne. My generalnie w dosyć naturalny sposób generujemy polecenia do firm z branży budowlanej i związanych z branżą budowlaną, wykończeniową, architektów, więc jeżeli zajmujesz się dociepleniami budynków, masz fabrykę okien, zajmujesz się podłogami, posadzkami, ogrodami, ogrodzeniami, jesteś architektem wnętrz, dostarczasz meble, jesteś wykonawcą dachów, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie stworzyć fajne otoczenie biznesowe, gdzie wzajemnie będziemy sobie polecać klientów. Okay. Natomiast to, co jest istotne, no chcielibyśmy, żeby to były firmy renomowane, które to nie muszą być duże firmy, ale to na pewno muszą być firmy solidne, ponieważ jak my już kogoś polecimy, to oczekujemy, że nasz klient będzie nam wdzięczny za to, że poleciliśmy mu właśnie taką firmę. I z drugiej strony, kiedy ktoś poleci nasze usługi... Bierzecie odpowiedzialność po prostu. Tak jest, tak jest. I z drugiej strony, jeśli ktoś poleci nasze usługi, też chcemy dać mu taką pewność, że jeżeli my się tego podejmujemy, to wykonamy to z najwyższą jakością. I że się może czuć dzięki temu taki zbudowany. Tak jest. Słuchaj, no my bardzo chętnie też pokażemy, gdzie Was można znaleźć, więc na pewno podlinkujemy Was, żeby nasi widzowie też mogli Was z łatwością zobaczyć i odnaleźć. No, my z naszej strony no, serdecznie dziękujemy, że w ogóle znalazłeś czas, bo wiemy, że ciągle Cię ciężko złapać. Dziękuję bardzo za Czy zaproszenie. chciałbyś coś dodać na koniec? Tak, jedną rzecz. Jeżeli pracujecie na etacie i czujecie, że chcielibyście otworzyć swój biznes,
to zwyczajnie to zróbcie. I jeszcze jedna rzecz, tutaj koledzy zadają pytania o rady dla takich przedsiębiorców. Jeżeli zapytali o to mnie, to gdzieś tam sobie myślę, że też pytają innych, którzy tutaj siedzą. Więc zachęcam Was do oglądania wywiadowni gospodarczej. Jeżeli nie chcecie słuchać całości, przewincie do końca i słuchajcie właśnie tych rad dla przedsiębiorców. Optymalizacja czasu. Słuchajcie, to będzie super short, na pewno super TikTok i obawiam się, że będą wszyscy chcieli obejrzeć Cię od samego początku do samego końca, więc mega Grzegorz dziękujemy za poświęcony Grzegorz czas. Antoszkiewicz, Granton. Dziękujemy serdecznie Dziękuję bardzo. i do następnego odcinka. Do zobaczenia, kochani, cześć. Cześć.